Witamy serdecznie po raz kolejny na naszych zmaganiach z Ewangelią Judasza. Witam Ciebie, Sylwio, witamy wszystkich słuchających, naszych wielbicieli. Ja i mój pies. No, to jest jego ręczniczek. No, ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu Ewangelii Judasza, to tradycyjnie robimy blok reklamowy, zachęcamy, żeby nabyć książkę Sylwii Fatima, Historia źle opowiedziana. Pod filmem będzie link, można się zwrócić. Bijemy się w konkursie o złotą patelnię, żeby 1000 egzemplarzy książki zostało sprzedanych i w ten sposób myślę, że już jesteśmy coraz bliżej naszego celu, a dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę na temat właśnie Judasza, ale Judasza w innych tradycjach, w różnych innych pismach, w różnych innych tradycjach, bo poprzednio mówiliśmy w naszych Ewangeliach z Biblii, prawda? A teraz troszeczkę poza ten obręb wyjdziemy sobie troszeczkę dalej i to jest o tyle fajne, bo można by powiedzieć, że ta Ewangelia Judasza to jest właśnie taka zaginiona Ewangelia, która zmienia wszystko. A zatem oddaję Ci głos. Okej, i już mogę mówić? No. Dzisiaj będziemy kończyć Judasza. Wykończymy Judasza po prostu. Zaczniemy mówić o Judaszu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o nim w Ewangeliach, czyli była taka nuda tradycyjna, a dzisiaj opowiemy w innych źródłach, o których może mało kto wie, a może wszyscy wiedzą, ale nie bardzo przykładają uwagi do tego, co wiedzą. Ale wymyśliła. Judasz w innych tradycjach ewangelicznych. O tak, będzie ładnie. Zaczniemy od papiasza. Był to chrześcijański ja papiasza na początek pokażę, co? Żeby było... A no tak, dobrze pokazać. Żebyśmy wiedzieli, jak ten kolega papiarz wyglądał ogólnie. To tylko pokażę, że tutaj mamy właśnie z jakiejś księgi kroniki papiasza, że rzekomo tak wyglądał, no nie? Otóż był to wczesnochrześcijański pisarz, można powiedzieć teolog, jeden z ojców apostolskich. I kiedy on żył? On żył tak prawdopodobnie, urodził się około 70 roku i mówi się, że w 135 zmarł, ale to jest wszystko umowne, wiadomo. Na pewno jest to męczennik, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego. O jego życiu w ogóle mało wiadomo. Święty Ireneusz z Lyonu mówił, że był uczniem Jana i słuchaczem apostołów i towarzyszem Polikarpa. A Polikarp był przecież uczniem świętego Jana według tradycji. On, co ciekawe, ten papiejarz był tak śmieszny, że na podstawie zebranych informacji, on nigdy nie miał kontaktu z Jezusem, zapomnijmy to, nie za późno się urodził, ale on twierdził, że zdobył informacje o słowach i czynach Jezusa nie tylko z różnych pism, ale z wywiadów od osób będących uczniami bądź uczniami, to ja już nie wiem, ale może uczniami uczniów. I na podstawie zebranych informacji stworzył 5-tomowe dzieło, które późniejsi chrześcijanie z jakiegoś powodu postanowili nie zachować tego dzieła. Nie wiadomo dlaczego. Być może dlatego, że święty Eusebiusz po prostu nazywał go idiotą, a może nie. Mamy jednak cytaty z tego dzieła zamieszczone u późniejszych ojców Kościoła. 2 dotyczą właśnie Judasza. Ale zamiast jeszcze tego, Ireneusz cytuje go w swoim Adversus Heresis, zajmując wobec niego pozycję neutralną, ale za to Eusebiusz z Cezarei, o którym wspominałem, ten z historii Kościoła, wypowiada się o nim lekceważąco, jako o człowieku ograniczonym i zaraz dowiemy się dlaczego. Według Eusebiusza on zbyt dosłownie interpretował figuratywny język tradycji apostolskiej. I na dodatek Eusebiusz powątpiewał w jego związek ze świętym Janem, bo sam papież pisał o sobie jako słuchaczu prezbitera Jana. W ogóle zamieszanie. On jest znany, ten papież, znany z takiego dzieła Kyriakon Logion Exegesis, którego, jak wiemy, chrześcijanie nie postanowili kopiować z pewnych względów. To jest 5-ksiąg poświęcony interpretacji logiów Jezusa. I ten 5-ksiąg powstał około 130 roku i między innymi od niego czerpie się informacje, kto jest autorem Ewangelii. Te informacje są oczywiście fałszywe. Prosto będę mówić, prosto z mocy, nie będziemy nic owijać.
To są nieprawdziwe informacje. Co ten papież pisał? Bo są dwa cytaty odnoszące się do Judasza i te cytaty, oczywiście jego książki nie mamy, ale Ireneusz lubił sobie cytować, Eusebiusz też lubił sobie cytować różne osobistości, a Eusebiusz na dodatek cytował księgi, które potem nigdy więcej nie ujrzały światła dziennego, tak zwane heretyckie. Nie, żebym sugerowała, że je niszczył, no ale coś w tym jest. W jednym z tych cytatów, który Ireneusz podaje, który należał do Papiasza, powiedziano, że Jezus przepowiedział, iż przyszłe królestwo będzie państwem przypominającym coś na kształt utopii. Ludzie będą cieszyć się bogactwem ziemi. I opis tego bogactwa jest tak dziwaczny, że niektórzy badacze twierdzą, to wyjaśnia, dlaczego późniejsi chrześcijanie nie czuli, że mogą ufać Papiaszowi. Najwyraźniej myśleli, że był skłonny do skrajności. Ale oni nie byli pierwszymi, którzy tak myślą, tak? Według niego Judasz Iskariota rzekomo miał problem z uwierzeniem w to, że Jezus naprawdę, może zacytuję tam, w ogóle zacytuję to, co on tam napisał najpierw, żeby potem się do tego odnieść. Mogę tłumaczyć z głowy. Gdzie to jest? Mogę tłumaczyć z głowy, ale lepiej nie. On pisał o tym królestwie, tak więc papież pisał tak. Starsi, którzy widzieli Jana, ucznia Pana, przypomnieli sobie, jak słyszeli, jak Pan, czyli Pan Jezus, mówił, kiedy nauczał o tamtych czasach. Nadchodzą dni, kiedy winorośl wyrośnie z winorośli i każda będzie miała 10 000 gałęzi, a jedna gałąź będzie miała 10 000 gałęzi. Zaprawdę jedna gałąź będzie miała 10 000 gałęzi, a jedna gałąź będzie miała 10 000 krzewów, a każda kiść będzie miała 10 000 winogron i z każdego winogrona po wytłoczeniu można uważać 25 wiader wina. Gdy jeden ze świętych chwycił plecak, inny zawołał, lepiej mi, weź mnie, chwalcie Pana przeze mnie. Tak jest tam pisane, tak jest tłumaczone. Jedno ziarno może wyprodukować 10 kotów czystego, bardzo drobnego makaronu. Podobnie inne owoce, nasiona i rośliny są produkowane w podobnych proporcjach. Wszystkie zwierzęta, które jedzą ten pokarm czerpany z ziemi, osiągną pokój i harmonię dzięki całkowitemu posłuszeństwu wobec ludzi. No ja nie wiem, tak... Nie będę więcej wam tego czytać, bo to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, co on powiedział o Judaszu. Więc wróćmy do Judasza, bo się znowu zapętla. Według niego Judasz chodził po świecie jako wzór bezbożności, a jego ciało stało się tak rozdęte, że nie mógł przedostać się przez przestrzeń wystarczająco szeroką dla pojazdu. Nawet jego głowa była tak spuchnięta, że nie mieściła się pomiędzy tymi ulicami. Mówiono, że jego powieki spuchły do tego stopnia, że nie był w stanie w ogóle widzieć światła. Lekarze nie widzieli jego oczu przez te powieki i nawet używając takich narzędzi optycznych, nie byli w stanie ich otworzyć, tak głęboko było zatopione w otaczającym ciele. Jego genitalia stały się grubsze i większe niż u kogokolwiek. To one ku jego nieświadomemu wstydowi wydzielały ropę i robaki na całym ciele. Papież powiedział też, że po torturach i karach Judasz zmarł na swojej ziemi, która była opustoszała z powodu smrodu i do tej pory nikt tam nie mieszkał. I rzeczywiście do dziś nikt nie przechodzi obok bez zatykania nosa. W ten sposób jego ciało leżało na ziemi. W ten sposób, oczywiście nie trzeba dodawać, że ta relacja w ogóle nie przypomina ani Ewangelii Mateusza, ani dziejów, ani niczego. Według Papiasza ten wzdęty stan Judasza, takie Michelin, jest karą za grzechy, grzech zdrady Jezusa. Ale
miejmy to na uwadze, że jest to jego wyobraźnia, prawda? On sobie to tak i Judasz zdradził, musi spotkać go kara. Kara spotka go taka, jaką w starożytności sobie wyobrażano, jaka jest kara dla zdrajcy. W starożytnych źródłach powszechnie wskazywano, że gdy sąd Boży spadał na osobę, osoba stawała się spuchnięta, pełna ropy i zjadana przez robaki jeszcze zanim złożono ciało w ziemi. Czy ci, którzy już czytali dzieje apostolskie, wiedzą, jak umarł król Herod, tak? Zjedzony przez robaki umarł, ale dokładnie Biblia Tysiąclecia mówi, wyzionął ducha stoczony przez robactwo. Tak zginął Herod, co zresztą zgadza się, po prostu zawrzodziały był. Bardziej obrazowy opis śmierci Heroda przedstawia żydowski historyk z I wieku Józef Flawiusz, który wskazuje, że ogień zaczął płonąć w brzuchu Heroda do tego stopnia, że palił go od środka. Ból ten wywoływał ogromny apetyt, któremu Herod ulegał, co doprowadziło do wrzodzenia wnętrzności, zakażenia jelita grubego. Następnie dowiadujemy się, że potem jakiś rodzaj przezroczystej cieczy osiadał wokół jego stóp na dnie żołądka i że jego genitalia zaczęły gnić i wypełniać się robakami. Nie jest to przyjemny sposób na odejście z tego świata, ale nie jest to aż tak niezwykłe dla bluźnierców. Bluźnierca musi zginąć w sposób odpowiedni. Eusebiusz, o którym już mówiliśmy, historyk Kościoła, wskazuje, że podobny los spotkał na przykład cesarza Galeriusza, który w dużej mierze odpowiedzialny był za prześladowanie chrześcijan, które z kolei doprowadziło do tortury i męczeństwa wielu osób. I Bóg w końcu ukarał go za tę bezbożność. W jaki sposób? Może pokażemy go zdjęcie, bo ja wysłałam Galeriusza. Kogo? Galeriusza? Tak. Tak. Już Mało kto w ogóle wie, że taki Cezar był. Tak. Już go bierzemy na warsztat. Galeriusza niezbyt urodziwy, albo może rzeźbiarz nie był urodziwy, bo tak wyglądał właśnie nasz Galeriusz. Taki trochę człowiek o twarzy konia, bym powiedział, po prostu. Tak mu się po prostu urodziło, no nie? Taki trochę zdziwiony. Tak. On się urodził zdziwiony na tej rzeźbie. On zasłynął z prześladowania chrześcijan, ale jego nastawienie uległo gwałtownej zmianie w kwietniu 311 roku, kiedy wydał edykt o tolerancji wobec wyznawców Jezusa. I na dodatek jednocześnie zwrócił się do chrześcijan o modlitwę w jego intencji. A to już dlaczego? Ponieważ zabijała go powoli straszna choroba i on w tej chorobie mógł dopatrywać się kary boskiej. A w jaki to był człowiek? To był człowiek przede wszystkim z zasadami. Oznaczył się w zwycięskiej kampanii przeciwko Persom, poślubił córkę Dioklezjana, na dodatek miała na imię Waleria, co jeszcze bardziej zbliżyło go do cesarza, tak? W 299 roku Dioklezjan i Galeriusz odbywali wspólną podróż z Persji do Syrii. I jak wspomina Laktancjusz, to był taki apologeta chrześcijański, podczas pobytu w Antiochii wróżyli sobie ze zwierzęcych ofiar. Ci, którzy... Ja wysłałam zdjęcie do ciebie na maila, Artur, tam haruspików. Jak znajdziesz, to możemy pokazać. Są to ci, którzy wróżą ze zwierząt, to są haruspicy. A, to poczekaj. Oni jednak nie byli w stanie dokonać tych rytuałów, mimo licznych prób. I ponieważ nie byli w stanie nic wywróżyć, obwiniali o to chrześcijan obecnych w rzymskiej armii. I powodem tego ich niemożności miało być rzekomo zakłócanie guseł wykonywaniem znaków krzyża. Wtedy Dioklecjan zarządził, by wszyscy chrześcijanie w szeregach jego wojsk złożyli ofiary pod groźbą wydalenia ze służby. Nam się wydaje, że to jest okej. Co to wielkie rzeczy. Można nie złożyć tej ofiary, można złożyć... Who cares? Ale nie. Trzeba pamiętać, że kariera żołnierza w Imperium Rzymskim to była niezwykle atrakcyjna kariera. Z kolei ten, który pozbawiony był miejsca w armii, tracił wszystkie przysługujące mu prawa. Prawo do ziemi, prawo do żołdu i prawo do oszczędności. Wiemy o tym wydarzeniu, o którym przed chwilą powiedziałam, wiemy również z innego źródła, więc potwierdza się. Wiemy o nim od Eusebiusza.
Mam tych I od tego laktancjuszy całych, nie, co ja mówię, Pokażesz haruspików? No pewnie, już bierzemy haruspicy, wyglądają, o, tutaj mamy rzeźbę, tu widzimy jak coś tam, jakiegoś zwierzaka obrzynają, albo Short wie co to, nie? Z brzucha, to jakiś byk. Nie? I skąd się u tego galeriusza wzięła niechęć do wyznawców, do chrześcijan? Otóż Laktancjusz opisuje go jako człowieka głodnego władzy, pragnącego wyższej pozycji w hierarchii imperium. Matka Galeriusza, na dodatek nazywała się Romula, była kapłanką pogańską, dla nas pogańską, dla nich normalną, prawda? O równie antychrześcijańskich poglądach, więc to antychrześcijaństwo wyssał z mlekiem matki po prostu. Jeszcze tego Laktancjusza wezmę, podrzucę, żebyście widzieli jak on wygląda. On bardziej urodziwy jest niż Galeriusz. No. I ten nieszczęsny Dioklecjan, który kiedyś tam jednemu chrześcijaninowi, który wparował do świątyni, zakłócał jakieś składanie ofiar, obcięto język, to jeszcze nic, on miał inne pomysły. W 303 roku Dioklecjan najprawdopodobniej właśnie za namową tego Galeriusza wydał pierwszy edykt o prześladowaniu chrześcijan. Pozbawiano tam chrześcijańskich senatorów, ekwitów, dekurionów, weteranów i żołnierzy, pozbawiano stanowisk i nie tylko. Tak? Kolejne edykty przewidywały kary więzienia i nie wiadomo co, a na dodatek kazano wszystkim tym chrześcijanom skupiać się w miejscu publicznym, składać ofiary, a kto odmówił składania ofiar bogom rzymskim oczywiście był skazany na śmierć. I te przepisy obowiązywały aż do 313 roku. A 2 lata wcześniej ten sam krwawy Galeriusz wydał edykt zwany edyktem tolerancyjnym, który absolutnie zmienił jego nastawienie do chrześcijan. I mógł to być, i to historycy uważają, spowodowane było jego chorobą. Najprawdopodobniej był to nowotwór genitaliów, patrzcie jak to się układa, lub odbytu, choć z tego co Laktancjusz pisze, mogły to być też inne choroby. Niektórzy mówią, że najzwyczajniej mogła być to gangrena albo jakieś zakażenie obejmujące najpierw moszne, a później okoliczne tkanki. Nieważne co. Najważniejsze to, że nowotwór był przyczyną powstania wielkiego zakażenia i Galeriusz umarł w potwornym bólu, bez szansy na wyleczenie. Na dodatek ten nieszczęsny Laktancjusz, którego widzieliście przed chwilą, to on się cieszył cierpieniem imperatora, bo w jego opinii było zasłużoną karą za prześladowanie chrześcijan. I jak będziecie czytać Laktancjusza, to miejcie na uwadze, że on przesadził, opisując robaki wychodzące z tego gnijącego ciała i smród, taki przenikający powietrze, wydzielający się z ciała Galeriusza. W tym edykcie tolerancyjnym, który Galeriusz wydał przed swoją śmiercią, on nie tylko prosi o modlitwę, nie tylko zezwala na uprawianie religii, ale też prosi o modlitwę. To naprawdę facet był w desperacji. I na koniec, już przed śmiercią, przeczytam, bo co mi tam szkodzi, przeczytam wam fragment. Niechże znowu będą chrześcijanami i niech budują swoje miejsca zebrań pod tym wszakże warunkiem, że niczego nie uczynią przeciw porządkowi. Innym listem wskażemy namiestnikom, jak mają postępować. Tak więc zgodnie z obecnym naszym zezwoleniem, chrześcijanie winni modlić się do swego Boga, prosząc o dobro dla nas, dla państwa i dla nich samych, aby państwo trwało niewzruszone, oni zaś żyli bezpiecznie w swych siedzibach. Że tak powiem, ładnie napisał, ładnie i dyplomatycznie. A zatem Judasz, którego papież opisuje jako rozdętego, pełnego wrzodów, robaków, jego genitalia były rozdęte, wydzielał się smród i w ogóle głowa mu tak spuchła, że nie mógł się nigdzie przecisnąć i umarł w taki sposób, że wszystko to robactwo się z niego wylało, to nie znaczy, że on tak naprawdę umarł. To znaczy, że w ten sposób przedstawiano śmierć kogoś, kto naprawdę w swoim życiu już przesadził. A już któż mógł bardziej przesadzić w złośliwości niż sam Judasz, zdrajca Jezusa.
Następnym źródłem, które wspomina Judasza, jest Ewangelia Nikodema. Mamy kawałek tej Ewangelii? Nikodema oczywiście. Już bierzemy też z powrotem Ewangelia Nikodema. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby gdzieś w oryginale poczytać, tak? To ja wezmę powiększę, żeby ten kawałek zrobić większy. O, będzie może do czytania lepszy. To wezmę, wrzucę. Tak wygląda Ewangelia Nikodema, o której Sylwia właśnie mówi. Jest to, inaczej nazwana jest jako Acta Pilata, Acta Pilati. To jest apokryficzna Ewangelia, powstała w greckim języku, prawdopodobnie w IV wieku. Zachowała się w wersji greckiej i łacińskiej, więc mamy dwa źródła w różnych językach. W średniowieczu uważano ją za dokument historyczny. I kto tak uważał? Na przykład święty Bernard i święty Jan Kanty. Co jest treścią tej Ewangelii? To jest proces i śmierć Jezusa i śmierć Judasza oraz pobyt Chrystusa w Szeolu. Czyli jest tam Judasz wspominany. Jedna z ulubionych moich historii o Judaszu właśnie pochodzi z tej Ewangelii Nikodema. Oczywiście te wszystkie historie, które są tam zawarte, są mało historycznie wiarygodne, tak? Ale one są zabawne i pouczające. Na dodatek Bart Ehrman też uważa, że jest to jego jedna z ulubionych Ewangelii, choć w innych się różnimy, w tym się akurat zgadzamy. Żeby dać przykład tego, co można tam znaleźć. Na początku powieści znajdujemy historię o tym, jak Jezus został przyprowadzony do Piłata na proces. I w pokoju, do którego wprowadzono Jezusa, stoi kilku rzymskich żołnierzy. Oni trzymają sztandary, na których widnieje wizerunek Cezara. Ale gdy tylko Jezus wchodzi do pokoju, te sztandary i żołnierze kłaniają się w pas. Więc wydaje się, że wizerunek Cezara składa hołd Jezusowi. Ci tam przywódcy żydowscy w pokoju wpadają we wściekłość i oskarżają tych żołnierzy o to, że oni sami machają chorągwiami. Ci z kolei twierdzą, że nie mogą nic zrobić, bo te sztandary same się uginają. Wobec tego Piłat mówi, aby znaleźli 12 krzepkich mężczyzn, którzy będą te chorągwie, te sztandary trzymać. No i tak robią. Jezus opuszcza pokój po to, żeby dokonać drugie wejście smoka za drugim razem. Jezus wchodzi drugi raz, ale gdy tylko przekracza próg, znowu się przed nim te sztandary kłaniają i Żydzi są wściekli. Ale czytelnicy rozumieją, o co chodzi, tak? Jezus jest istotą boską, nie jest Cezarem. To przed Jezusem każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Chrystus jest Panem. Filipian 2,11. I dla nas jest to oczywiste, dlaczego tak się dzieje. Historia o Judaszu, o którą za chwilę powiem, nie znajduje się w każdym rękopisie tej Ewangelii. Bo tak jak w przypadku każdych innych ksiąg, również te rękopisy dotarły do nas w różnych wersjach, które różnią się od siebie. Ale w jednym intrygującym rękopisie znajdujemy informację, że zaraz po zdradzie Judasz wraca do domu, aby znaleźć linę, na której zamierza się powiesić. I kiedy wchodzi do kuchni, widzi tam swoją żonę piekącą kurczaka narożnie nad ogniem węglowym. Każe jej przygotować linę, na której będzie mógł się powiesić. Żona w zapytaniu pyta go, ale dlaczego? I on jej mówi, że wydał swojego nauczyciela Jezusa, a na śmierć go wydał. Ale że Jezus zmartwychwstanie trzeciego dnia, ku nieszczęściu. Judasza oczywiście, no bo go wydał. Jego żona każe mu mówić i nie myśleć, o takich rzeczach, tak? I żona mówi, tak jak ten pieczony kurczak nie jest już w stanie mówić, tak i Jezus nie będzie w stanie powstać z martwych. I jak tylko skończyła, natychmiast pieczony kurczak narożnie rozłożył skrzydła i 3 razy zapiał. I to było wystarczające, żeby przekonać Judasza do tego, że źle zrobił, natychmiast wziął linę i powiesił się. Jest to historia z Ewangelii Nikodema. Następnie o Judaszu wspomina się jeszcze w arabskiej Ewangelii Dzieciństwa. Mamy tę Ewangelię? Też będzie, sekundka, bo tu mamy
Chodzi ci o tą złotą legendę? Nie. Nie. Ewangelię dzieciństwa taką... Bo jeszcze mam Sargis, mam Karelainusa. Może ja opowiem, a Artur może znajdzie w internecie. Aha. Ta Ewangelia dzieciństwa arabska to jest jeden z apokrywów Nowego Testamentu dotyczących dzieciństwa Jezusa. Mogła być ona skomponowana najwcześniej w VI wieku. Dlaczego? Ponieważ opierała się na Ewangelii dzieciństwa Tomasza i protoewangelii Jakuba. Ona składa się z 3 części. Narodzenie Jezusa, cuda w czasie ucieczki do Egiptu i cuda Jezusa jako chłopca. Każda z tych części opiera się na osobnym źródle. Tak, narodzenie Jezusa na protoewangelii Jakuba, ucieczka na lokalnych tradycjach, a cuda Jezusa jako dziecko na Ewangelii dzieciństwa Tomasza. Dodam, że zawiera ona pewne też rodzaje upiększenia tych tekstów. Na przykład jest tam pieluszka Jezusa, która uzdrawia ludzi. A propos, Jezusa, ona jest który w zmienia się Muzeum w balsam. Relikwii. Jeżeli pojedziecie do Aachen, to w Aachen w Niemczech, czyli w Akifizgranie, jest Muzeum Relikwii i tam właśnie między innymi się podchodzi do cudownej skrzyni i jest napisane Windeln vom Jesum Christi, czyli pieluszki Jezusa Chrystusa, które są relikwiami. Otóż ten tekst tej Ewangelii został napisany w języku syryjskim, prawdopodobnie V-VI wieku. Później został przetłumaczony na arabski i od tamtej pory przepadł. Tak? Tego oryginalnego języka nie mamy. Mamy za to tę wersję arabską. Dodam jeszcze, że w kościele wczesnochrześcijańskim istniało wiele Ewangelii, nie tylko 4. Było ich naprawdę mnóstwo. I począwszy od II wieku pojawiały się legendarne opowieści o tym, jaki był Jezus, kiedy był chłopcem. I tradycyjnie nazywa się te Ewangelie Ewangeliami dzieciństwa. Najwcześniejsza z nich, prawdopodobnie z początku lub połowy II wieku, jest właśnie nazywana Ewangelią dzieciństwa Tomasza. Ona opisuje wybryki takiego psotnego chłopca, którym był Jezus, ale ten psotny chłopiec, zresztą okropny jest w tej Ewangelii dzieciak, czyni cuda. I opisuje ona Jezusa w wieku od 5 do 12 lat. Nieco później pojawiła się Ewangelia, która opisywała wydarzenia mające miejsce zanim Jezus się urodził. Jest to protoewangelia Jakuba. W rzeczywistości dotyczy ona głównie narodzin, młodego życia i małżeństwa Matki Jezusa, czyli Marii. Mówiliśmy o niej w czasie Bożego Narodzenia. I celem tej Ewangelii było pokazanie, dlaczego to właśnie Maryja została wybrana na to, żeby być Matką Syna Bożego. I późniejsi autorzy Ewangelii dzieciństwa, takich Ewangelii, które opisywały dzieciństwo Jezusa, używali często tych 2 tekstów jako podstawy do swoich narracji. Ale to była podstawa, a oni wzmacniali, rozszerzali, łączyli, modyfikowali według tam własnego uznania, opierając się na historiach, które słyszeli o Jezusie lub na własnych wyobrażeniach tego, co się musiało wydarzyć w czasach, kiedy Jezus był dzieckiem. I właśnie ta Ewangelia dzieciństwa arabska jest tego najlepszym, chyba jeden z najlepszych przykładów. Ta Ewangelia zawiera historię spotkania młodego Jezusa, chłopca Jezusa z jego ostatecznym wrogiem, młodym Judaszem. I historia ta pojawia się po epizodzie o tym, jak kobieta została uwolniona od smoka przez jedną z pieluszek Jezusa, pieluszek albo takich, jak to przetłumaczyć, takich powijaków Jezusa, tak? To mniej więcej jest ton całego dzieła, żeby nie, że to było coś dziwnego. Historia, którą się tutaj zajmiemy, dotyczy jednak Jezusa i Judasza jako towarzyszy zabaw w Betlejem. W tej Ewangelii, nawet w takim dziecięcym wieku, Judasz jest często przechwytywany przez szatana i zmuszany przez szatana do gryzienia każdego, kto się do niego zbliży. A kiedy nie mógł znaleźć nikogo, kogo mógłby pogryźć, to Judasz gryzł własne ręce, własne kończyny. Matka Judasza prowadzi go do Marii i Jezusa, mając nadzieję, że Judasz zostanie uzdrowiony. No i Jezus wyprowadza się z Judaszem
na placek, nad strumień, żeby się pobawić. Judasz podchodzi i siada obok niego po prawej stronie, co dziwne, tak? A właśnie wtedy, jak ma w zwyczaju, interweniuje szatan, wchodzi w Judasza i sprawia, że ten chce natychmiast pogryźć Jezusa. Niestety Judasz nie jest w stanie tego zrobić, a może stety. Niestety Judasz nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ Jezus jest przecież Synem Bożym. Kończy się tylko na tym, że uderza go w prawy bok, co powoduje, że Jezus płacze. Szatan jednak zostaje wypędzony z dziecka, uciekając przed nim w postaci wściekłego psa. Narrator informuje nas jednak, że to miejsce, w które Judasz uderzył Jezusa, było miejscem, w którym później podczas ukrzyżowania, uwaga, Żydzi przebili mu bok włócznią. Jana 19:34. Mamy tutaj wyraźną historię, która zapowiada przyszłe wydarzenia. W próbie Judasza chcącego skrzywdzić Jezusa jeszcze jako dziecko. I co uderzające jest to, że Judasz jest znowu powiązany z Żydami przedstawionymi jako najwięksi wrogowie Jezusa. Wiemy dobrze, że to nie Żydzi przebili bok Jezusa, tylko to był Rzymianin, żołnierz po prostu. Dla autorów takich jak autor tej Ewangelii to nie miało najmniejszego znaczenia, takie niuanse. Żydzi są wrogami, Judasz reprezentuje Żydów, są to dzieci diabła zdeterminowane po to, żeby wyrządzić krzywdę Chrystusowi. I koniec. I tak ma być. Następne źródło, o którym być może ktoś słyszał, a może nie, nazywa się Złota Legenda. Ja podrzucę. Złota Legenda wygląda, proszę bardzo, szanowni państwo, w ten sposób właśnie, tak? Fajne. No, super kolorowa, elegancka. Ponieważ był to Włoch, autorem jest Jakub de Voragine, pewnie tak się to czyta. Była to jeden z najpopularniejszych średniowiecznych zbiorów żywotów świętych, legend hagiograficznych i opowiadań apokryficznych ułożonych w porządku kalendarza kościelnego. Autorem był ten Jakub de Voragine, pewnie tak się mówi, włoski dominikanin, który później został arcybiskupem Genui. Więc ta Złota Legenda powstała w drugiej połowie XIII wieku. U schyłku średniowiecza to dzieło cieszyło się ogromną popularnością. Powiem wam, że do dziś zachowało się przeszło 1000 bogato iluminowanych i zdobionych rękopisów tego dzieła. Od razu zaznaczam, że ta książka jest wytworem średniowiecznej kultury, tak? To nie ma tam prawdy. Ona stanowi ucieleśnienie ducha późnego średniowiecza. Z tą jego religijnością i czcią dla męczenników, z taką żarliwą wiarą i w cuda dokonywane przez świętych. Nie to, żeby cokolwiek z tej księgi można było brać sobie do serca. Przed reformacją była to najchętniej czytana książka w całym chrześcijaństwie, a dla wielu osób to było główne źródło wiedzy o kościele wczesnośredniowiecznym. Wśród opowieści, oczywiście interesujących nas bohaterów, jest też zbiór legend o Judaszu Iskariocie, który nie przypomina niczego, co do tej pory widzieliśmy, bo to są opowieści wzorowane częściowo na klasycznej historii króla Edypa, o którym, jak ci, którzy mają klasyczne wykształcenie, wiedzą, będę się mądrzyć, że przepowiedziano mu, że zabije swojego ojca, a poślubi matkę. Ta wciągająca opowieść o Edypie została opowiedziana przez Sofoklesa. 17 stuleci później opowiedziano podobną historię o Judaszu, największej tragicznej postaci chrześcijańskiego dramatu. I otóż w Złotej Legendzie Judasz, Żydówka Cyboreja, poślubiła Judasza. Ona ze swoim mężem Rubenem mieszka w Jerozolimie. Przed narodzinami tej Cyborei przyśnił się zły sen. Nie zły syn, tylko przyśnił jej się zły sen. Śniło jej się, że nowonarodzony syn sprowadzi zgubę na cały nasz lud. Tak jej się przyśniło. Nie chcąc, aby sen się spełnił,
Rodzice postanawiają stawić dziecko na niebezpieczeństwo i zostawić je na śmierć. Wsadzają do kosza, kosz wrzucają do morza. Jednak, jak chciał los, dziecko przeżywa, kosz zostaje wyrzucony na brzeg wyspy Skariot. I dlatego właśnie on się nazywa Iskariot. Królowa tej krainy akurat w tym momencie spacerowała wzdłuż brzegu, gdy zauważyła kosz. Ta królowa, o dziwo, od dawna pragnęła mieć syna, ale najwyraźniej nie była w stanie tego sobie sama zrobić. I w ten sposób, znalazłszy dziecko w koszu, uknęła intrygę. Czy nam to coś przypomina? No przecież Mojżesza, prawda? Zabrała dziecko do domu, karmiła je w tajemnicy, udawała, że jest w ciąży, a kiedy nadszedł właściwy czas, stwierdziła, że urodziła dziecko. I co z tego, że było już odkarmione i duże, to nikogo nie obchodzi. Udawała, że było to jest dziecko, adoptowała tego Judasza do swojej królewskiej linii. Ale jak to czasem bywa w takich sytuacjach, kiedy już tej matczyny uczucia rozkwitły, to ona nagle zaszła w ciążę naturalnie. Rodzi syna i obaj chłopcy dorastają razem. Jednak Judasz zazdrości swojemu młodszemu bratu, temu przyrodniemu, i stale go źle traktuje. I kiedy dowiaduje się, że w rzeczywistości to on wcale nie ma w sobie krwi królewskiej, że on wcale nie jest synem królowej, a więc nie jest królewskim dziedzicem, zabija tego młodszego brata i ucieka z kraju. Jak chciał los, trafia do Jerozolimy i w jakiś tajemniczy sposób spotyka się z rzymskim namiestnikiem, Poncjuszem Piłatem, robi na nim niesamowite wrażenie. Ten z kolei pod wpływem tego wrażenia czyni Judasza swoim zarządcą. Pewnego dnia Piłat spogląda na podwórzec swojego sąsiada, który, o co za niespodzianka, okazuje się, że to Ruben, prawdziwy ojciec Judasza. Spogląda na ten dziedziniec i widzi tam kilka jabłoni, które mają na sobie takie pyszne jabłka. Wysyła Judasza, aby ukradł je z ogrodu. Tak jakby po prostu nie mógł poprosić. Ruben, czyli prawdziwy ojciec Judasza, pojawia się niespodziewanie podczas tej kradzieży jabłek, co prowadzi do walki, w której Judasz zabija tego już starszego mężczyznę. Piłat odwdzięcza mu się, Judaszowi, za to wierne zachowanie i przyznaje mu wszystkie dobra Rubena, w tym jego żonę, Cyboreję. I teraz Judasz poślubia swoją matkę, z którą oczywiście konsumuje małżeństwo. I pewnego dnia ta Cyboreja, matka Judasza, przytłoczona żalem z powodu tego, co ona i jej mąż, ten pierwszy mąż, Ruben, zrobili wiele lat temu, obnaża swoją duszę przed Judaszem i opisuje, jak to oni swojego małego synka zamknęli w koszyku i tego koszyk wrzucili do morza, żeby dziecko zginęło. W ten sposób Judasz poznał prawdziwą historię. A Judasz, który znał swoją prawdziwą historię od tej swojej adopcyjnej matki, składa sobie, łączy kropki, mówiąc kolokwialnie, i zdaje sobie sprawę z tego, co się stało. Otóż dopuścił się ojcobójstwa i teraz żyje w kazirodztwie. Z poczucia winy i żalu zwraca się do Chrystusa o przebaczenie. I do Jezusa jeszcze nie Chrystusa. Jezus przyjmuje go jako jednego ze swoich uczniów i powierza mu wspólną sakiewkę. Ale Judasz ma złą stronę po prostu, która po prostu ma ciemną stronę i ta ciemna strona ciągle bierze górę. Z tej sakiewki regularnie kradnie pieniądze, zabierając, co ciekawe, jest tam napisane 10% na własny użytek, czyli on ma jakąś stawkę za swoje usługi. Później Judasz pada w złość, gdy Jezus zostaje namaszczony przez kobietę, która właśnie zmarnowała 300 tam denarów bez powodu w ogóle. I te 300 monet, których Judasz nigdy nie zobaczy, chodzą po głowie i jako akt zemsty Judasz dogaduje się z arcykapłanami, aby zdradzić Jezusa za 30 srebrników. To jego część, 10% po prostu. Jego zdaniem jest to procent utraconych pieniędzy. Po tym całej zdradzie czuje oczywiście wyrzuty sumienia i idzie się powiesić i tak się wiesza, że w jakiś sposób w jego wnętrzności wybuchają, rozrywają się. Innymi słowy, ta historia w jakiś sposób godzi Mateusza i dzieje apostolskie. Tak, Judasz się powiesił i wybuchł. Naraz.
ten Jakub z Woradziny podkreślał, że Judasz umarł, gdy jego wnętrzności wypłynęły z jego trzewin. Nie mógł umrzeć z czymś, co wyszło z ust, które dotykały chwalebnych warg Chrystusa. Tak nie mógł. I było właściwe, że jego wnętrzności wypłynęły, ponieważ zrodził w sobie ideę zdrady, to znaczy z samych swoich wnętrzności ta zdrada się wzięła. I co więcej, było właściwe, że ta lina zraniła go w gardło, ponieważ gardłem wypowiedział słowa zdrady. Innymi słowy, Jakub mógł dostrzec, że w jego śmierci Judasza było zaplanowana. Jakiś boski palec w tym mieszał. Co to znaczyło dla średniowiecznego czytelnika? No wiadomo, Judasz był zgniły do szpiku kości od samego początku i pod każdym względem. Zabił brata, zabił ojca, spał z matką, był złodziejem i zabójcą Chrystusa. A chrześcijańscy czytelnicy doskonale rozumieli, kto jest protoplastą, czyim protoplastą jest Judasz. No czyim? No to wiadomo, Judasz, prawdziwy Żyd, tak? Nie, żebym ja ich broniła, ale tak, no tak na to wychodzi. Następnie o Judaszu czytamy też w pismach Ojca Kościoła. Jakby to tak zacząć? Średniowieczni czytelnicy, naturalne jest, że oni kojarzyli Judasza z Żydami, tak? Ponieważ chrześcijańscy pisarze i chrześcijańscy uczeni od wieków już w ten sposób nawiązywali. To Żydzi zabili Jezusa, to Żydzi są wszystkiemu winni, oni są niedobrzy, oni są chrystobójcami i nawet by przyjąć, że tak w pewnym sensie tak było, jakoś zapominano, że Jezus też był Żydem. Wskażemy kilka przykładów z IV i V wieku chrześcijaństwa, zaraz po Ewangelii Nikodema i Ewangelii Arabskiej Dzieciństwa. Pierwszy fragment pochodzi od ojca Kościoła Hieronima. Był to jeden z wielkich intelektualistów. Naprawdę był wielkim intelektualistą. I nie chodzi mi tylko o wulgatę. Naprawdę mądry facet. W jednym ze swoich pism, mówiącym opisującym psalmy, w jednym z tych fragmentów psalmów było napisane, że otwierają się przeciwko mnie usta niegodziwe i podstępne, mówiące przeciwko mnie językiem kłamliwym. I Hieronim wskazuje, że nie jest to po prostu lament psalmisty na temat bycia oczernianym przez wrogów, jest to w rzeczywistości tekst proroczy odnoszący się do Chrystusa. Na jednym poziomie odnosi się do ust, które go źle potraktowały, do ust Judasza, który wydał mu pocałunek, pocałował go, jak to powiedzieć, dał mu pocałunek zdrady. Pocałunek śmierci, jak w mafii. Tak, fragment ten odnosi się do Żydów, ponieważ w tym czasie oni mówili ukrzyżuj go, tak? Że ich usta stały się otwartym przejściem dla tych, którzy potępili Pana. I podobne powiązanie między zdradzieckim pocałunkiem Judasza, a niegodziwym takim pocałunkiem Żydów można znaleźć u młodszego, ale współczesnego Hieronimowi Ambrożego, biskupa Mediolanu. On mówił z kolei, że Judasz pocałował Pana swoimi ustami, ale ten pocałunek spada na Żydów. I dlatego powiedziano, ten lud czci mnie swoimi ustami, ale ich serce jest daleko ode mnie. To samo powtarzał słynny kaznodzieja i biskup Konstantynopola Jan Chryzostom. On był tak wymowny, że zyskał właśnie ten przydomek. Chryzostom oznacza złotousty. Podobnie jak wielu kaznodziejów przed nim i po nim, jak zwykle oczerniano Judasza za chciwość, która doprowadziła go do zdrady. I ostrzegał swoich słuchaczy, aby nie podążali za grzechem chciwości. Mówił, słuchajcie, chciwi, rozważcie, co go spotkało, tak? To spotkało Judasza. Jak w tym samym czasie stracił pieniądze i popełnił grzech i zniszczył własną duszę. Taka jest tyrania chciwości. Nie cieszył się pieniędzmi, ani życiem tym, ani przyszłym, ale stracił wszystko naraz, mając złą opinię nawet u wszystkich ludzi i powiesił się. My wiemy z naszych wcześniejszych rozmów o Judaszu, że ten motyw chciwości nie pojawia się w pierwszej Ewangelii.
u Marka. Możemy go wysnuć z kontekstu, ale tylko dlatego, że znamy już późniejsze Ewangelie, które nam to sugerują. Gdyby tych późniejszych nie było, to w zasadzie motywu nie ma. Jak wynika z tych pism Chryzostoma, ten grzech Judasza jest grzechem jednak wszystkich Żydów. Tak? Czy mam ci powiedzieć o ich grabieży, ich chciwości, ich porzucaniu biednych, ich kradzieży, ich oszustwach w handlu? Cały dzień nie wystarczy, aby ci o tym powiedzieć, mówił Chryzostom. I ostatni fragment z pism Chryzostoma, które przytaczam te fragmenty z zawartym Ermanem. Ten ostatni fragment dotyczy dziejów apostolskich, w których Judasz, wiadomo, upada, rozlewa wnętrzności na polu, które kupił, które potem nazwano polem krwi. I według Chryzostoma nazwa ta odnosiła się do tego, co miało stać się z Żydami. O nich bowiem można powiedzieć to samo, co powiedziano o Judaszu, że lepiej było, aby ten człowiek się nie narodził. Więc według tego Chryzostoma złotoustego możemy właściwie zastosować to samo do Żydów. Bo jeśli ten, który był przewodnikiem, cierpiał w ten sposób, ten Judasz, to tym bardziej oni, tak? I tym bardziej, co więcej, gdy dzieje apostolskie wskazują na Judasza, to jest taki fragment, który mówi, niech jego miejsce zostanie puste, to według Chryzostoma odnosi się to jeszcze bardziej do Żydów, których miasto Jerozolima zostało zniszczone przez Rzymian, wiemy, w 70 roku, kompletny knockout, tak? Po długim i okropnym obleżeniu. Wobec tego spustoszenie Judasza było preludium do spustoszenia Żydów, jakie się później dokonało. Nie wszyscy jednak ojcowie Kościoła, którzy mówili na temat Judasza, mieli zamiar powiązać jego czyny i jego życie z losami Żydów. Na szczęście. Mamy kilka przypadków, w których autorzy mieli zupełnie inne zamiary. Na przykład po prostu rozszerzyli nowotestamentowe opowieści o Judaszu o jakieś anegdotyczne legendy, które przekazywano przez dziesięciolecia, nawet tam stulecia później. Jedna z takich legend właśnie pochodzi z pism Teofilakta, takiego biblijnego interpretatora żyjącego około roku 1200, którego na próżno szukać w internetach nie znajdziecie. Mamy jego teksty arabskie. Kto chce, to ja mogę udostępnić, można sobie tłumaczyć. I u tego Teofilakta, według powieści, tam Judasz myślał, że może zarobić trochę na zdradzie Jezusa. Ale tak naprawdę to on nie spodziewał się, że Jezusa spotka jakaś krzywda, bo w końcu Jezus był Synem Bożym i nikt przedtem nie był w stanie podnieść na niego ręki. W jakiś sposób Judasz sobie wymyślił, że nawet jak on go zdradzi, trochę zarobi, to Jezus jak wykaraska się z tej zdrady. Niestety przytłoczony poczuciem winy, kiedy zobaczył, że Jezus został faktycznie skazany, Judasz postanowił popełnić samobójstwo. I aby dostać się do piekieł przed Jezusem i zamierzał w ten sposób dostać się tam do Szeolu przed Jezusem i błagać i uzyskać zbawienie. Ale kiedy próbował się powiesić, drzewo się ugięło, a on nadal żył, ponieważ wolą Boga było, aby żył, żeby przeżył, po to, żeby pokutował. Albo dla publicznej hańby, albo też można też twierdzić, albo dla wolą Boga było to, jak Teofilaktyk twierdzi, że chciał, żeby pokutował, albo wolą Boga było to, że miał zostać żywy dla publicznej hańby i wstydu. Okazuje się, że chodziło o to drugie. Przeżył. Zachorował na puchlinę wodną i spuchł tak bardzo, że nie mógł chodzić ulicami i w końcu cały pękł. No widzimy, jest nawiązanie do wcześniejszych opowieści. Jakie są wnioski? Mam nadzieję, że z tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałam i co w poprzednim odcinku mówiliśmy o Judaszu, nikt nie wziął sobie ich do serca i nie twierdzi, że są to jakieś obiektywne, weryfikowalne opisy tego, kim naprawdę Judasz był, co naprawdę zrobił, czego doświadczył. Jest wręcz przeciwnie. Sposoby, w jaki przedstawiano w opowieściach Judasza, jakim przedstawiano szczegóły jego historii, są związane z poglądami, jakie miano na temat Boga Chrystusa, na temat znaczenia Boga Chrystusa, na temat znaczenia śmierci Jezusa, na temat drogi zbawienia, na temat sposobu życia na świecie, na temat Żydów, na temat odrzucenia Jezusa przez Żydów.
I kiedy opowiadano te swoje historie o Judaszu, robiono to w świetle swoich własnych perspektyw i własnych poglądów teologicznych, swojej takiej miłości do Jezusa, ale takie swojej miłości, swojej nienawiści do zdrajców, swoich upodobań, niechęci, tam skłonności, tego wszystkiego. Nie chodzi tylko o to, że oni ukształtowali te historie o Judaszu tak, aby one pasowały do z góry przyjętych wyobrażeń o nim, o wszystkim, o tym, co o Judaszu wiedziano albo co miano na myśli. Opowiadając raczej te historie o nim, oni wyrażali w ten sposób to, co było ważne. Nie tylko o samym Judaszu, ale o wszystkim, co było z nim związane. W pewnym sensie oni myśleli na głos, tak? Kształtowali swoje rozumienie Boga, Chrystusa, świata. Opowiadali historie, które ucieleśniały te rozumienia i te historie wpływały na rozumienie i przez tych słuchających. Judasz był tylko jedną z wielu postaci z życia Jezusa, o których mogli w jakiś sposób przemyśliwać. W sposób przemyśliwania myśleli też o Jezusie. I wtedy, nie wiem jak się wyrazić, brak mi po prostu słów. Opowiadając to, pojawił się inny autor, który zrobił dokładnie to samo, chociaż jego myśli były zupełnie inne od tych, które do tej pory śledziliśmy. Do tej pory Judasz był przedstawiany jako taka ciemna postać, tak? Siedział po stronie, po ciemnej stronie. Natomiast ten autor, który stworzył Ewangelię o Judaszu i napisał o jego relacji z Jezusem, która zabrzmi bardzo dziwnie dla współczesnych uszu, o wiele dziwniej niż jakiekolwiek inne opowieści, które do tej pory czytaliśmy, omawialiśmy, ale częściowo ta dziwność wynika z przypadku tej historii, ponieważ ta Ewangelia o Judaszu, która nie była przepisywana przez wieki regularnie, tak żebyśmy mogli się z nią zapoznać, ona reprezentuje coś, co jest dla chrześcijan niebezpieczne, co jest heretyckie. I w rezultacie ta Ewangelia zaginęła jakoś tak po IV wieku i nie było o niej mowy. Wiedzieliśmy, że Ewangelia Judasza istnieje, ale nie mieliśmy jej źródeł. Ona została znaleziona w XX wieku i dopiero w 2006 roku opublikowana. I wszystkie relacje, które do tej pory przeanalizowaliśmy, zgadzały się co do jednego. Judasz był zdrajcą Chrystusa, jego śmiertelnym wrogiem, tym, który sprzeciwił się woli Boga. Natomiast w tej Ewangelii Judasza nie ma na to miejsca. W Ewangelii Judasza jest on najbliższym uczniem Chrystusa, jedynym, który zrozumiał jego naukę i dlatego, że on ją zrozumiał, wykonał jego wolę. To jest rewelacyjny punkt widzenia, tak? I odkrycie tej Ewangelii oznacza punkt zwrotny w historii chrześcijaństwa, jeśli chodzi o pojmowanie Judasza. Jak patrzę na zegarek, już wiem, że dzisiaj o tej Ewangelii Judasza nic wam nie powiem, ale powiem za tydzień, jeśli Artur pozwoli. Oczywiście, natomiast ja tylko dodam jedną rzecz, to co wspomniałem, a tydzień temu ci po prostu głos wycięło troszeczkę, to w ogóle Ewangelię Judasza chciano sprzedać za $3 miliony w Stanach Zjednoczonych, ale ta robota nie wyszła, to jest raz. Natomiast w ogóle Ewangelia Judasza, do czego sobie przejdziemy jeszcze za tydzień, to na pewno o tym powiemy, bo ona jest kapitalnym przykładem gnozy, kapitalnym przykładem świata gnostyckiego i ona kupę rzeczy pokazuje, bo tam w Ewangelii Judasza wcale nie chodzi o to, że Jezus został zabity na krzyżu, zginął, żeby nas odkupić. To w ogóle nie ma nic z tym wspólnego. Ta śmierć Jezusa kompletnie związana jest z czym innym, prawda? Bo ona jest związana z tym, że on chciał wyzwolić ciało, nazwijmy to, ale do tego jeszcze dojdziemy, ale wyzwolić ducha z tego złego ciała i tak dalej. Powiem szczerze, że ja sobie przeglądałem Ewangelię Judasza, nawet czytałem ją kiedyś parę razy. Ona ma kapitalną kosmologię, kapitalne rzeczy dotyczące, o tym sobie na pewno będziemy mówić, ja nie będę tutaj brał, podsycał, nie będę ale myślę, że fajnie, żebyśmy się za tydzień spotkali. W ogóle gnoza jest fantastyczna.
wczesne chrześcijaństwo jest fantastyczne. W ogóle się chyba o tym nigdzie nie mówi i nie rozumiem dlaczego, bo te najwcześniejsze wieki chrześcijaństwa są najbardziej interesujące. Znaczy ja szczerze powiem, że mnie coraz bardziej na stare lata zaczyna fascynować patrystyka, no nie? Czyli ojcowie Kościoła i to, co się działo w sumie na samym początku, prawda? No, Te wszystkie dzieła, bo to jest tak naprawdę dochodzenie z powrotem do źródeł. A to wszystko, co my w tej chwili widzimy, to jest już przemielone, przegryzione na prawo i lewo, a my tak naprawdę się, bawiąc w patrystykę, bardziej wgryzamy w to, jak myśleli tamci ludzie i dlaczego to wszystko tak się tworzyło, a nie inaczej. Dlatego w mojej ocenie jest to naprawdę kawał takiej fascynującej historii, no nie? jeśli nam się uda, może zrobimy taki blog albo playlistę o samej gnozie, opowiemy o wszystkich tych wczesnochrześcijanach, o wszystkich gnostykach, bo było ich kilku i każdy z nich miał świetne pomysły. No, Ale to w ogóle to trzeba by zrobić osobny odcinek na temat tego, czym w ogóle gnoza była. no zgadza się, zgadza się. No bo tych Ewangelii właśnie apokryficznych to jest to w ogóle kapitalnie, no, cała plejada, tak to sobie powiedzmy, rozmaitych, no nie? I ja pisząc o świętym Pawle, to akurat szukałem Pawła i losów Pawła w tych wszystkich apokryfach, to tam też sobie można troszeczkę nagrzebać i znajdywać tych losów Pawła. Dobra, dzięki. Jeśli chodzi o Pawła, powiem, że istnieje też teoria taka, że święty Paweł w ogóle nie istniał. O, tak samo jak i Szekspir. No, bo też i taka jest teoria. Na pewno list do Galatów jest autorstwa Marsjona i werset 8 w liście do Rzymian też Marsjon napisał. Od razu mówię z grubej No, rury. dlatego mi się najbardziej podobały wykłady z biblistyki, jak kolejne listy przerabialiśmy i wykładowca, pamiętam, powiedział, że dzisiaj zajmiemy się listem świętego Pawła do Hebrajczyków i na początku chciałbym powiedzieć 3 rzeczy. Po pierwsze, nie był to list, po drugie, nie napisał go święty Paweł, po trzecie, wcale nie do Hebrajczyków. No nie? No ale on to w ogóle wiadomo, że nie napisał tego, ani tych ostatnich. No, także tak to jest. Na pewno jeszcze do tych tematów jeszcze sobie dojdziemy, bo jest Judasz, jest i Tomasz. Tych Ewangelii jest dosyć sporo. Czyli za tydzień się przyjrzymy tej słynnej Ewangelii Judasza, a to był tylko taki wstęp do tej Ewangelii. No, pogłaskaliśmy tylko temat. No nie? Dzięki ogromne, Sylwia. Czekamy Dziękuję na bardzo. Wasze komentarze i trzymajcie się do następnego razu. Już do tego centrum Ewangelii Judasza zmierzamy. Na razie.